Pracuję i co chwila ktoś mi trąbią auta na pana samochód. Gdzie jest jakaś tabliczka? Nagrywam w tym miejscu czy cokolwiek takiego. Z każdej strony mam kamerki. No na trawniku dostałem 100 zł mandat, potem później dostałem też. Nie musisz, nie zrobisz buntu. Nie. Nie podejmie pan interwencji względem kierujących? Podejmę, jak będę musiał. Można zaparkowałem? No źle, no. Z kamerką? Oczywiście. Bardzo ładnie. Tak. No. Jak to? To nie jest pas zatrzymywania. Jak to? A to? No ten jest, ja mówię o ulicy. A nie, tam można, normalnie. Nie można. Oczywiście, że można. A to jest jazda po chodniku za 1500 zł właśnie. A pan sobie filmuje, tak? Tak, wykroczenie, no. Pana hobby tak kręcić Tak. ludzi? Tak. Oj, po trawce pan jeszcze jedzie. No nieładnie. A to państwa samochód? Państwa pracownik? Mam A taką pan czym prośbę. jest pracownikiem? Mam prośbę, żeby państwo nie jeździli po chodnikach. Ja stoję tutaj. Dziękuję. Pan gdzie pracuje? Ja przejazdem jestem tu. Nie można się tutaj zatrzymać. Można, Nie można. można. Skąd taki pomysł, że nie można? Nie można. Skąd taki pomysł, że można na ulicy? Zatrzymywać się można po drugiej stronie w wyznaczonych miejscach. A tam nie ma Są- wyznaczonych miejsc. Są wyznaczone miejsca, proszę pana. Jest tam taki znak. No. Widzi pan, ten krzyżyk, samochód z kolorem. To jest zakaz strzałka. zatrzymywania się. Za tym znakiem, przed Nie wolno. znakiem od tego miejsca. No to tu do też, tego to tu miejsca też nie ma można zakazu. zaparkować. Tu też nie ma zakazu. Nie można się Ale zatrzymać. pan jest z jakichś służb, czy tak po prostu hobbystycznie bardziej? Logistycznie zajmuję się sobie do nas ruchem przyszedł? drogowym, proszę pana. Hobbystycznie się pan zajmuje? Tak, tak. No to miłego hobby panu życzę. Dziękuję. Chciałem też państwu po prostu wyjaśnić, że ta jezdnia właśnie służy dokładnie do tego samego, co tam po drugiej stronie. I państwa goście i pracownicy mogą spokojnie zatrzymać się na tym pasie, bo on jest w ten sam sposób skonstruowany, co ten po drugiej stronie. Ja nie chcę być złośliwy ani nieuprzejmy, chciałem tylko państwu to wyjaśnić, bo tu się niszczy chodnik, zieleń, tu chodzą piesi i tak dalej, a jezdnia jest od parkowania samochodów właśnie. Tak samo jak w kierunku Wilanowa. Jest dokładnie to samo, tylko jedyne czego tu nie ma, to tego zakazu na tamtym odcinku wcześniejszym, tak? I to wszystko. No dobrze, dziękuję za... Nie wiem, nie znam się na tym. Chyba wydawało mi się, że tutaj się nie można zatrzymywać. Ale skoro pan tak twierdzi, ja nie No jestem można, fachowcem aż takim. Samochód stoi, to Wie chyba pan, stoi, można, nie? stoi. Nie wiem, pan stoi, a pan nie jest tutaj od dyktowania warunków. Ale ja nie dyktuję, to przepisy o ruchu drogowym je dyktują. Ja nie śmiałbym państwu nic dyktować. Ale ja nie rozumiem, pan ma za dużo wolnego czasu, że pan tu stoi? Ale to, Jeżeli- to państwo wyszliście do mnie Tam rozmawiać. wyszłam, bo pracuję i co chwila ktoś mi trąbią auta na pana samochód trąbią. Na mój? Nie. Nie. Pana trąbią, bo zatrzymują się i trąbią, bo zatrzymał pan się, nie włączył pan awaryjnych świateł. A nie To jest- muszę, mogę się na jezdni zatrzymać w tym miejscu. Czy pan to gdzieś publikuje? Na YouTubie. Dobrze, to jest zakaz publikowania mojego wizerunku. Dobrze. Proszę Oczywiście, sobie zamazać szanuję to. twarz albo cokolwiek. Oczywiście. To jest w ogóle... Gdzie jest jakaś tabliczka? Nagrywam w tym miejscu czy cokolwiek takiego. A tutaj? Tu nagrywają państwo przestrzeń publiczną. Gdzie jest tabliczka? Jest kamera. No to właśnie na tej zasadzie działa. No można nagrywać wszystko w przestrzeni publicznej. Dobrze, jak się pana kanał nazywa? Konfitura. To pan pójdzie do normalnego. Dziękuję. To jest kierunek przeciwny. Są też 3 pasy. Jest zakaz, tak jak pani mówiła.
zakaz się kończy i samochody parkują. Nie ma problemu. Na jednym pasie jezdni. Zobaczcie. Nikt nie trąbi. Samochody stoją na prawym pasie. Nikomu to nie przeszkadza. A to jest odcinek, na którym według tej pani nie wolno się zatrzymywać, bo nie ma zakazu zatrzymywania się na innych odcinkach niż te, na których można. To znaczy, taka jest logika. Ja nie do końca rozumiem. Zobaczcie, ruch w obu kierunkach jest całkiem spory. Takie jest prawo zwyczajowe. Tam wolno, a tu nie wolno. Tu się jeździ po chodnikach. Proszę pana, tu nie wolno wjeżdżać. Ale jak to mogę rozłożyć? Od tyłu trzeba wjechać. Jakiego tyłu? No nie wiem, a nie ma wjazdu od Nie tyłu? ma wjazdu. No i zobacz. Dziś? Jeszcze przodem sobie jedzie. Kurde, no rewelacja. A na jezdni? No co, zablokować pan? Jak zablokować? Przecież tu się parkuje na jezdni, są 3 pasy. Gdzie? No po tu. tej stronie. Jak to nie po tej stronie, a po której? Jak osobówki tu cały czas parkują się, a Gdzie? ja tu stoję tylko jedną. No ale pan psuje ten chodnik. Pan może kogoś niechcący najechać, potem pan będzie chwila nieuwagi. No nie wolno jeździć po chodnikach, proszę pana. No jak to jeżdżę? Ja tylko wjeżdżam. No, Tutaj nie mogę wjechać. bo ale teraz tu było- może pan stanąć, na jezdni. Tu. Jest zakaz? Nie ma zakazu, proszę pana. Jak wyjdę z samochodu? No ale to pan się przytuli do prawej strony, no bez przesady, taki szeroki nie jest. Pan nie chce ryzykować swojego zdrowia. No a innych pan ryzykuje? Ale jak? Czemu No chwila nieuwagi i wie pan. chwila, jak z każdej strony mam kamerki? No jak? Że pan ma problem. Ja No. tak ryzykuję z tego hotelu. Niech tu przyjeżdżają osobówkami i mi też tu się nie chce jeździć. Ale pan wystarczy, że stanie tam. Nie mogę tak zrobić. Widzi pan? Jak jeżdżą? No, Pan chce, żeby mnie zabili? ale czemu zabili? Będzie jechać, Boi autobus się pan- zablokuje. Boi się pan stać na jezdni? Zobaczcie, źle powiedziałem. Tu jest zakaz. No ale tam już nie ma. Także te 20 metrów i mógłby sobie legalnie stanąć. A tak, jazda po chodniku, trochę po trawniku. I o! A zobaczcie, tam po drugiej stronie stoją normalnie i ruch jest taki sam. Co pan robi? Do kolekcji takie. Co? Do kolekcji zbieram takie. Jakie kolekcje? Do kolekcji zablokowane chodniki w Warszawie. A jak ja mam zrobić? Tu. Na drogi? No, Pan, jak mi kierownik powiedział zajechać i tutaj będę wyciągać. podpowiem tylko. Tu, na tym odcinku, nie ma zakazu. Tu można na jezdni stanąć. Tak samo jak tam. Widzi pan tam samochód po drugiej No, stronie? Ja widzę. Tu tak samo można. Są Ja wiem, pan mi 3 pasy są. No ja wiem. Pan powiedziałem, wjadę w цю bramę, a wyciągnę z tej bramy. Ono. Aha, I dlatego ja taki wjechał. Ja może dalej wjechać, czy nie blokować. no dobrze. Ja panu nie będę tu, wie pan, chodził nad głową. Ja 5 No ale to można lepiej to można zrobić, nie? O proszę. Tu jest taki wjazd do firmy. O. Pan też blokuje. Tu takie są. Już idę po drugiej przeparkować. Blokuje im drogę. No jak? A tu nie wolno jeździć. Tu nie wolno po chodniku jeździć. No ja wiem. No. Co to jest kurde? Na chodniku raz стоял, ну на травнику dostałem 100 zł mandat, potem później dostałem też, tam też jak trawnik, wszystkie samochody stojały, ja tam zostawiałem pod domem, też podjechali, też mandat 100 zł.
O, No. i po trawce. Elegancko. No. I robimy zdjęcia. Tu nie wolno jeździć, proszę pana. Słucham? Tu nie wolno jeździć po chodniku. Gdzie pan jeździ? Gdzie trzeba? Nie wolno. Zdjęcia porobili. Tutaj jest wjazd do firmy po chodniku. Proszę pana, nie mam jak inaczej wjechać. No jak? A tam jest wjazd przecież. Tu mam garaż. No to chyba trzeba zjazd wybudować do garażu. Miasto nie pozwala. Jak jest inne pretensje, to proszę pisać do miasta. Poproszę, zabieramy do... A wie pan, że może pan parkować tu na jezdni? Nie będę pana jezdni. A- Czemu nie? Nie chcę. A tu się chodnik niszczy, proszę pana. Pan, ja mam wjeżdżam, to wjeżdżam. Inni stają testowo. No dobra. I po kłopocie. Zaraz patrzcie, to jest ten sam budynek cały czas. Ta sama firma. Oni tak lubią. Proszę bardzo, idziemy dalej. Skrzyżowanie. I kto tam stoi? Kolejni. Ile jest pasów ruchu? 3. Proszę pana, można? Proszę pana, mam taką uwagę. Tak. Nie wolno jeździć po chodnikach w Dobre, Polsce. dobre. Nie, A wie pan, że tu na jezdni można stać? Tak samo jak tam po drugiej stronie stoją. Tu nie ma zakazu. rozumiem, proszę pana, ja minutę tylko poczekam, bo No to tam pan stał przecież. Coś Nie, źle było. nie, bardzo źle, bo tutaj też kogoś przyjdzie, jak będzie zrobić, tak, proszę pana. No nie wiem, no jakoś tam sobie się powymieniacie. Ale proszę pana, to ja widziałem, cię brałeś zdjęcia, po co to zrobić? Bo ja zajmuję się ruchem drogowym, wykroczeniami. I Tak. patrzę i tutaj dużo osób po prostu jeździ po chodnikach. Nie, ja pierwszy raz to zrobiłem. To już proszę więcej nie robić. Nie, okej. Ja szanuję coś, co zrobisz, dobre dla innych, to jest, nie ma problemu. Dziękuję, Nie ma problemu. dziękuję. Cieszę się, że pan zrozumiał. To- Dużo ludzi- Nie, Dużo ludzi robi awantury, wie pan? nie ja. My mamy szkoła, najbardziej ambasada. Nie musisz, nie zrobisz buntu. Nie wolno zrobić bunt między ludźmi. Kłócić się z Przeszkadza. ludźmi nie Tak. wolno, tak? No i bardzo dobre podejście. Szanuję to. Idę z tamtym pogadać. Bo trzeba, tak. Zobaczcie mnie to opinia. No ja to Proszę pana, chciałbym panu tylko zwrócić uwagę, że tu nie wolno jeździć po chodnikach. Ja nie jeżdżę, tutaj jest miejsce A parkingowe. tu nie ma miejsca, Po całej długości. to jest tu chodnik, proszę pana. Tu jest chodnik. Ale Straż miejska była i ustalana. naprawdę? Tak, bo tu mamy szkołę i tu mogą stawać samochody. Ojej, strasznie dziwna organizacja ruchu, bo tu nie ma żadnych Ale znaków, że... Straż miejska tu jest tak ustalone, że tu można stać tu do ambasady, jak się przyjeżdża, tu mamy szkołę. Niemożliwe. Obok i tak mamy ustalone z zarządem dróg miejskich, że tu auta mogą stanąć. To muszą a tu znaki jest robić, chodnik. bo to jest mylące. Bo potem ktoś się czepia, tak jak ja. No ale to mówię panu, bo Straż Miejska przyjechała. No tak, no rozumiem. Chciałem poinformować, że zgodnie z przepisami o ruchu drogowym można tu się zatrzymać na jezdni, a na chodniku nie wolno mimo wszystko. No, już szerokiej drogi. Zadzwonisz po Straż Miejską, wie pan i upewnimy się. Dobrze. Rozpracuj ten problem, a nie pozwolę sobie, żeby jakiś... Pan poczeka, bo zaraz przyjadę. Na pewno. Na pewno. Tu nie przyjeżdżają tak szybko, proszę pana, no ale zaczekam. Miał pan rację.
Naprawdę? Tak. Ale to powiedzieli panu na straży, czy z kolegami pan rozmawiał? Nie, z koleżanką w sekretariacie, bo był ten sam problem. No. Tak stałem tutaj, ktoś stał, tu można, a tu jest... O. Jedni mówią, jedni byli, powiedzieli, że można. Proszę pana, ja się tym zajmuję na co dzień Kurczę, no. i mogę panu zdradzić kilka szczegółów. Po pierwsze chciałbym zwrócić uwagę, że tu nie ma zakazu zatrzymywania się, więc można zaparkować na prawym pasie tak samo jak tam po drugiej stronie parkują. Tak jak tamci. Dokładnie tak, z tym, że problem jest taki, że w Polsce funkcjonuje coś takiego jak prawo zwyczajowe, czyli jak tu nikt do tej pory nie parkował, to wszyscy będą teraz zdenerwowani, że ktoś tu zaparkował. No bo tu wie pan, tu wiecznie to jest, o tutaj. Tu jest po prostu, jak do szkoły przyjeżdżam, to jest tutaj cały chodnik zajęty. Rozumiem. I to cały dzień I jest. nie wolno tak. A no właśnie, a ja byłem Wie pan, po co jest ta przekonany, linia? że przyjechali- To już teraz już wiem. Podejrzewam, że ścieżka rowerowa i dla pieszych. Nie, to jest linia dla osób niewidzących lub niedowidzących, która ich prowadzi, jak laskę wkładają w tą linię, wie pan? Ta linia później się rozgałęzia, na przykład przy przystanku autobusowym są takie kwadraty chropowate i tak dalej. I to jest linia wspomagająca chodzenie osób niedowidzących i niewidomych. No i teraz właśnie widzimy, jak osoba niewidoma, mogę tak mówić, tak? Osoba niewidoma to nie jest... Ja mam tutaj, zobacz, nawet mam napisane. O, fajne. No, Grunt to mieć dystans do siebie. dokładnie. Więc ta linia formalnie nic nie rozdziela, jest po prostu ładnym kafelkiem na środku chodnika. No i tu tak widzi pan, ja tutaj... No, Więc chciałbym po prostu zachęcić kierowców do niejeżdżenia po chodnikach. no to widzi pan, to już mnie pan zachęcił. Dziękuję bardzo. Zniechęcił Dziękuję. do stawania. Miłego dnia w Dziękuję. takim razie. Super. Ma pan rację. Do widzenia. Do widzenia. Dobra, zdradzę wam sekret. Wojtek mi powiedział, Wojtek samochodoza, dlaczego tutaj nie zastawiają chodnika i parkują na jezdni, a po drugiej stronie nie. No więc widzicie? To jest ścieżka rowerowa, droga dla rowerów. Więc nie wjadą na środek i nie zastawią jej. Bo wtedy wściekli rowerzyści by, no nie wiem, robili dziwne rzeczy, które robią wściekli rowerzyści. Dlatego tu się parkuje na jezdni, a tam po drugiej stronie drogi dla rowerów nie ma. No więc można na chodniku. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym zwrócić uwagę, że tutaj się odbywają regularne wykroczenia w tej chwili, proszę pana. Pana, w tej chwili jesteśmy tu po to, żeby to zabezpieczyć. No, ale to nie jest zabezpieczone. Goście, jest zabezpieczone. Ale nikt nie kieruje ruchem, a Ale to proszę jest pana, chodnik i droga dla rowerów. Ale jak tu kierować ruchem, jak tu nikt nie chodzi w tym momencie? Przechodził Nie, tylko pan. Ja jestem. No i przechodził pan i przeszedł pan. No ale to jest niebezpieczne, no a jakbym cię potknął pod takiego Mercedesa wpaść? No nie wiem, czy by pan się potknął od tego Mercedesa. Nie no, przed nim mógłbym się potknąć. To jest łamanie jawne przepisów. To nawet nie są pojazdy uprzywilejowane. Dobrze, pan. Nie podejmie pan interwencji względem kierujących? Podejmę, jak będę musiał. No to jak ujawnia pan wykroczenie, to tu pan powie, prawda? Pana, ja tu prowadzę inne czynności w tym momencie. I jak stwierdzę, że jest zagrożenie, to Aha. Ale do wykroczenia niepotrzebne jest zagrożenie. jak stwierdzę, że jest wykroczenie, jest wykroczenie. Okej. Ciekawe. No dobrze. Poobserwuję sobie chwilę. Dziękuję.
No i pełen obraz sytuacji. Tam jakieś 20 metrów przed ambasadą, przed tym budynkiem jest zakaz zatrzymywania się, więc albo trzeba by zatrzymać się wcześniej, albo wjechać na teren, albo złamać zakaz zatrzymywania się, zamiast jeździć po chodniku i drodze dla rowerów. Zobaczcie, teraz policja stoi przed i za pojazdem. Gdybym tam nie podszedł, prawdopodobnie nikt nawet by nie pomyślał, żeby nadzorować to, w jaki sposób pojazdy poruszają się po chodniku i po drodze dla rowerów. Nadal jest to nielegalne, ale teraz z zachowaniem jakichś minimalnych warunków bezpieczeństwa.